postanowiłem zająć się drukiem 3D. Tylko chciałem na niego popatrzeć troszeczkę inaczej, bo kiedy zacząłem go zgłębiać, poznawać i tak dalej, zobaczyłem, że jest to technologia z lat, niektórzy mówią końca lat 50., niektórzy 60., załóżmy, że jest to przełom. Jak widzicie, to jest kilkadziesiąt lat. Ta technologia była zamknięta i trzymana w technologii najpierw wojskowej, potem medycznej, potem awiacyjnej, potem automotive i później zaczęło, kiedy patenty wygasły i to był przełom, z tego co dobrze pamiętam, 2010 roku. Masę programów otworzyło się open source'owych. Ja też tak zbudowałem jedną ze swoich pierwszych drukarek, zresztą element trzymam w ręku. To jest pierwszy wydruk zrobiony przeze mnie w technologii FDM i to było dla mnie w ogóle fascynujące, że wszystko co zaprojektuję mogę zacząć drukować, czyli wytwarzać addytywnie. I to co Wam chciałem powiedzieć, co było dla mnie bardzo ważne, ja uznałem, że chcę przełamywać pewnego rodzaju bariery i nie powielać tego, co robią inni na świecie. Więc pierwszym wyzwaniem było to, zróbmy największy wydruk na świecie jako jeden element, bo open source'owe programy, ale nawet też profesjonalne nie dawały możliwości dużego druku. I o tym warto powiedzieć. Słuchajcie, za mną na ścianie jest dla nas drugi bardzo ważny wydruk. To jest 2015 rok i to jest maska samochodu wydrukowana w jednym elemencie, jeszcze wtedy z PLA. Naroże tej maski jest otwarte po to, żeby było widać, że to jest wydruk, potem jest podkład i na końcu jest ona pokolorowana, pomalowana jak na lakierni. I słuchajcie, to było dla mnie bardzo ważne, bo ludzie wtedy pukali się w głowę i powiedzieli, że nikt nie będzie drukował wielkogabarytowych rzeczy i że to jest w ogóle zła droga. Jak dziś możecie zauważyć, drukuje się domy, mosty i wiele innych rzeczy i druk wielkogabarytowy świetnie się przyjął i od tej pory mieliśmy pasmo i to szczęście, że dotykaliśmy rzeczy fenomenalnych. Niektórzy mówią, że przewidujemy przyszłość, niektórzy mówią, że bardzo dobrze ją czytamy, niektórzy mówią, że mamy szczęście, jeszcze inni mówią, że to jest kwestia totalnego przypadku. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że to jest kwestia podejmowania ciągłych wyzwań i wiary w to, że można coś zrobić, można coś zmienić, nadal zachowując wartości, które są bardzo ważne, bo kolejnym przykładem będzie to, że spędziliśmy 5 ostatnich lat nad przygotowaniem procesu przetwarzania RPET-u, czyli RPET znacie z butelek, w których trzymamy wodę, pijecie z nich wodę, potem lądują one w oceanie, tworzą bardzo duży poziom i problem zanieczyszczeń, a my dziś potrafimy to przetworzyć i wydrukować z tego elementy. Jednym z nich w 2017 roku był wydrukowany przez nas 4-metrowy stół jako meble, a dzisiaj opracowujemy urządzenia, które też widzieliście na poprzednich materiałach albo gdzieś Wam się przewinęły, gdzie drukarka stała się u nas robotem. I przez to, że korzystamy z manipulatorów w postaci robotów przemysłowych, wydajności naszych urządzeń przekraczają już 77 kg na godzinę, co oznacza, że nie tylko przemysłowo drukujemy, co oznacza, że nie tylko drukujemy wielkim gabarytem, nie tylko przetwarzamy śmieci, ale zaczynamy być konkurencyjni dla innych technologii wytwarzania produktów. I słuchajcie, i tym chciałbym wstępem zaprosić Was i powiedzieć Wam, skąd MetaHero, skąd pomysł na digital i w ogóle jak my znaleźliśmy się w digitalu. I tutaj warto powiedzieć, że to jest 2015 rok. Widzieliście komorę do skanowania V1. Wtedy z tym zaczęliśmy. W 2016 roku bardzo mocno się do tego przygotowaliśmy i w 2017 pokazaliśmy pierwsze użycie dla naszych partnerów w branży gamingowej i w branży filmu. I teraz skąd takie jakby wydawałoby się rozwarstwienie lub dwa kierunki, no bo i druk 3D i digital. Słuchajcie, co jest ciekawe, nie istnieje druk 3D bez pliku cyfrowego. Więc dla nas digital jest ojcem czy matką druku 3D. Patrzcie na to i możecie o tym myśleć w dwojaki sposób. O co chodzi? Możliwości do tego, żeby móc coś wydrukować, chociażby to, co trzymam w ręku, tak naprawdę pozyskanie tego pliku jest możliwe na 3 sposoby na dzień dzisiejszy. Albo możemy to zeskanować i już pewnie łączycie szybko kropki, dlaczego ta droga, albo możecie to narysować w programie CAD-owskim typowo wspierającym inżynierów, lub może to być program artystyczny dla artystów, który pozwala rzeźbić i modelować. Innych modeli nie ma albo są w bardzo małym stopniu zaszczepione, natomiast wróćmy do skanu. Nie ma innej, lepszej metody niż zasysanie rzeczywistości do świata wirtualnego i przygotowanie pliku wejściowego do tego, by móc skorzystać z technologii addytywnej, czyli druku 3D. Stąd u nas rozwój digitalu, czyli najpierw patrzyliśmy na niego jako support i wsparcie druku 3D, a potem
zobaczyliśmy, jaką daje nam drogę i możliwość rozwoju w innych dziedzinach i technologii. I historia, którą ja zawsze lubię powtarzać, to jest kwestia od tego, jak technologia zmienia świat, czyli my wychodzimy z założenia, że technologia winna być w służebności człowiekowi. Co to oznacza? To znaczy, że powinniśmy zrobić wszystko, by sprawiać, by życie człowieka było lepsze, bardziej ergonomiczne, bardziej bezpieczne i powinno odciążać człowieka. Więc wiecie, że to jest tak jak ze wszystkim, o czym możemy rozmawiać. Jeżeli mówimy o Alfredzie Noblu, który wymyślił dynamit, miał słuszny cel i założenia i nadzieję na to, że będzie odciążał ludzi w technologii wydobywania pierwiastków z ziemi, a czy to ktoś użył dobrze czy źle, czytajcie ujęcie dynamitu w wojennych aspektach, no jest kwestią tylko i wyłącznie tego, kto korzysta z tej technologii. Reasumując, chodzi mi o to, że naszą misją i celem, co też ciągle powtarzam, jest bezpieczeństwo, wartości, dobre użycie tej technologii i płynnie przechodząc do Hero, będziemy stosowali dokładnie tą samą zasadę. Wartości, najpierw czyny, potem słowa, tak jak pokazaliśmy to na początku rozwoju MetaHero. Powiedzieliśmy, że będziemy gotowi z technologią i ze skanerem, stworzyliśmy go dużo szybciej niż byliśmy na to gotowi, bo był to dłuższy plan, sfokusowaliśmy się na tym i tak MetaHero jest dla nas teraz jednym z wiodących produktów w rozwoju i łączeniu technologii.